Cześć, witajcie na kanale Biegam po wsi. Dzisiaj jesteśmy w takiej opuszczonej wiosce i w jednym z domów na drodze tej opuszczonej wioski. Stoimy przed dwoma domami, jeden tutaj i drugi po lewej stronie, po sąsiedzku. Taka chata. Tu Ola jest. I tutaj od razu mamy taki krzyżyk włożony tutaj. Zobaczcie, jak to wygląda. Bardzo ładny krzyżyk. Taki troszkę już przez korniki podgryziony. Tutaj takie zadaszenie. To jest chyba ten, nie? Tak mi się wydaje, że to jest eternit. No i wejdźmy sobie tutaj. Nie mam. Wejdziemy sobie tutaj do tej chatki pierwszej. Taki fajny, przyjemny zapach tu jest. Takich roślin jakby. Tak to wygląda. Troszkę odpalimy większe światło. Tu mamy taki bucik malutki. Zobaczcie. Jaki fajny bucik. Nie mam rękawiczek. Aczkolwiek w torbie mam mnóstwo różnych rzeczy. Zobaczcie tutaj. Stare meble. Stara taka komoda. Wejdziemy sobie do kuchni, bo tutaj najpewniej była kuchnia. Podłoga bardzo zniszczona. Ale mamy piękny kredens. O! Rozwalony piec. Tutaj pojemnik na sól. Wygląda to naprawdę fascynująco. Tutaj stara butelka po spirytusie. Mnóstwo butów. Tu jakieś zwierzątko sobie zrobiło w tym kredensie gniazdo. Jakiś ptaszek może, czy coś. Tu jeszcze są fragmenty jakiejś zastawy, bo mamy kubeczki, talerze takie. Zobaczcie. No i tutaj taki kapeć. Nawet dwa są. Tu jeden i tu jest drugi kapeć. I obuwie. Taka torebka z lat 20. Chociaż nie, może późniejsza. Tak mi się skojarzyło po prostu. Tu kolejny pokój. Takie malutkie te pokoje. Dużo rzeczy rozwalonych. Ale tam jest gazeta. Interesuje mnie, jak ta gazeta, z którego roku ona jest. Ta gazeta jest... Nie widzę tutaj daty, ale tu jest coś chyba. No nie wiem. 1991 rok taka gazeta. Zobaczcie tutaj u góry jeszcze. Mamy takie krokwie i takie wąskie drzwi. Czyli ta chata była taka dosyć wąska, ale już był prąd przy oknach. W ogóle te okna są bardzo, bardzo ładne. I te brązowe kafelki. Powiem ci takie... Które brązowe kafelki na piecu? Tutaj, no takie brązowe. Podobają mi się. Malutki, zobacz jaki maleńki ten piec. Malutki, ale... Malutka chata, malutki piecek. Tak, no bo jeżeli to były dwa pomieszczenia, to tak naprawdę no... To był ciepło tam tutaj. Jest jeszcze jedno pomieszczenie, nie? Tak, tak. Tylko ciężko tam chyba będzie wejść. Nie wiem, czy da się tutaj w ogóle wejść do tego pomieszczenia. Może się da. A, tu jest, faktycznie. Ale ciężko będzie tam wejść, więc ja tylko tak nakręcę, bo jest mało to pomieszczenie. Zobaczcie, jak to wygląda. Tu jakiś kufer tam jest taki z ubraniami. Dosyć takie podniszczone. Tutaj wejście było. I strych, na który nie wejdziemy. Jakieś stare tapety. Takie kuchenne raczej. O. I tutaj z kolei znowu jakieś gazeta stara. Wyjdę sobie stąd.
wyłączając już. O. I przejdę sobie po sąsiad. O, tu są fajne takie butelki. W ogóle takie stare butelki. I tu jest ta chata, a tu obok jest kolejna chata po sąsiedzku. Albo było tu zwierzęta po prostu. Tak, to była taka komórka. Po prostu była komórka. Tutaj, w której były zwierzęta, ziemniaki. To było takie mniejsze po prostu, więc nie była to chata mieszkalna, tylko po workach patrząc i po zapachu, zobaczcie jaka miska. Tutaj była po prostu spiżarka taka, można powiedzieć. No i tędy też można było wejść do tej chaty. Te drzwi są zablokowane. Wokół las. Zobaczcie tutaj jakieś bajorko. Dziki tam są w ogóle. Mnóstwo dzików. Eternik gdzieś tam. Komin zniszczony. Nie wiem, czy ja się tam przedrę. Tędy. Przeszedłbym tędy. Jeszcze jakiś widz też. Przejdę się tu. O. Losy tej wioski tak naprawdę są nieznane. Nie wiadomo z jakiej przyczyny ona została opuszczona. Nie wiemy po prostu. Ale zobaczcie jak to magicznie wygląda. Coś pięknego. I to słońce tak wpada. Bardzo ładnie naprawdę. Pójdę sobie wzdłuż tego domu. O, to tu jesteś. I wyjdę sobie tędy. Dobrze, że jest wiosna i nie ma tego wszystkiego zarośniętego, bo ta wioska jest wyjątkowo zarośnięta. Ciężko się tu w ogóle dostać. Jedzie się taką drogą wyboistą, ale zobaczcie jak to wygląda. Ale i tam był prąd, i tutaj w tych dwóch chatach był prąd. Być może wcześniej faktycznie to służyło jako dom mieszkalny, a potem ludzie, którzy mieszkali tutaj, tam składowali ziemniaki i inne warzywa na zimę. Tak to mogło wyglądać. Cała chata jest drewniana. No powiem wam, robi to na mnie ogromne wrażenie. Zresztą jest to pośrodku gęstego lasu. Dlatego wybraliśmy się właśnie w takim czasie, kiedy nie ma jeszcze liści. Tutaj kolejny dom w tej opuszczonej wiosce. Dziś Ola wyszła pierwsza przede mną. Ja musiałem samochód przeparkować. Ale zobaczcie, to jest dosyć taki podmokły teren, ale mamy kolejny domek. Co prawda dach już się zawalił. Tam idzie Ola. Ale podejdziemy sobie tutaj bliżej do tego i zobaczcie, wow, wszystko zawalone, ale są jeszcze meble zostały, materace. No niestety na górę już nie wejdziemy, ale wygląda to całkiem okazale. Niesamowita jest ta wioska. Niestety, no. Ale powiem Ci, że teren jest strasznie podmokły, wszędzie woda. Tak, może o to to chodzi. jest problem. Bo powiem Ci, tu jest masakra, jakby tak Ale te domy popatrzeć. też takie biedne, nie? Biedne. Ale to jest typowa zabudowa stąd, tych terenów. Wow! Tu już zawaliło się, ale i mieli monitor Nokia. Z tego co widzę, kuchnia dosyć fajna. Nie będziemy mogli do niej wejść, bo jest dziura po prostu do piwnicy. Jest piwnica chyba, wiesz? Albo coś na wzór takiej piwnicy jakby. Myślę, że piwnicy nie ma, ale jest... Widzę, że jest taka, no... Dość mocno można wpaść. Tak. No, z metr. Tak, a tam jeszcze jest, jak zobaczycie,
klapa z jakiegoś samochodu robi jakby albo była na strychu po prostu. I tutaj lampa jeszcze wisi. Jakaś plandeka. Dziwne to wszystko trochę. Dużo mrówek tu jest takich ogromnych. Nie, widziałam. Takie ogromne mrówki. Wow, tu się już mocno zawaliło. Ale wam tak to pokażę. Nie chcę ci wejść w kadr. Nie, proszę. Ja wam pokażę, jak to wygląda. Powiem ci, ta wioska jest naprawdę Niesamowita, nie? niesamowita. Tak zachowanej nie byliśmy. Nie. Znaczy oprócz tej na Mokradłach. No 3 tak, lata temu. no tak. To ona była zachowana, aczkolwiek ona do końca nie jest opuszczona. Nie? No. Każdy gada, że jest opuszczona, a tam Ale są... tutaj też niektóre domy są wykorzystywane jako No, są. letniskowe. Są. I wszędzie są te ziemianki, bo tutaj też jest ziemianka. Wiesz co, to wygląda trochę jak kurhan. Kurhan? No. Grobowiec tak. Może. Znaczy to tak wygląda, ja nie mówię, że nim jest absolutnie. Wiem, ale to wiesz, taki przód do głowy po prostu. Zobaczcie, tu jest pełno dzików. A tu jest po prostu studnia, ale nie podchodzę do niej, bo tu jest naprawdę dziwnie i ona jest cała wypełniona wodą po brzegi. Ten teren po prostu jest mocno podmokły. Przejdziemy do tego kurhana. Ale mokro. Zobaczymy, jak to wygląda tutaj. Tam też jeszcze pójdziemy, ale najpierw wam pokażę to. Tutaj każde z tych domostw miało taką spiżarkę. Albo w postaci chaty dodatkowej takiej, albo właśnie takie ziemianki, ale ta jest zasypana w zupełności. Tak, ale to jest to samo, bo tutaj pewnie jest zasypane i tam tak to musiało wyglądać. Tu mnóstwo ubrań. Patrzcie, jaki malutki od krasnoludka. Zobaczcie, tutaj krasnoludki musiały mieszkać. O, tędy przejdę. Będzie mi łatwiej tędy przejść. Mnóstwo butelek, ale nie naniesionych później, tylko właśnie od mieszkańców tej wioski. Tu jeszcze taka od śmietany. To jest z tamtych czasów. I tutaj jest też jakiś budynek, ale myślę, że to jest budynek po prostu taki gospodarczy. I zwierzęta może. Przejdę chyba raczej tamtędy. Ciężko to w ogóle przejść do tych rzeczy, bo tu jest mnóstwo takich jeżyn. Ale zwierzęta się nie mylą, więc idziemy tak jak zwierzęta. O, tędy wejdziemy. I pokażę wam to z bliska. Mocno. Wow. Ach, kurde. Zobaczcie, co się tu stało. O kurde. Muszę wrócić. Oj. Ja pierdzielę. Kurde. Cały się podrapałem. To nie wiem, jak tam się przedostać. Tędy. A potem tam i tak nic ciekawego nie będzie. Dobra. Tu. Jakoś tak. Bokiem. No tak, tu musiało być zwierzęta. Tak to wygląda po prostu. Jakieś stare rzeczy. No, ale już mocno bez dachu dawno. Zapewne to wszystko było. Tu ciężko się przedostać, bo już wszystko w jeżynach, wiesz? Ja słyszałam jak stękasz i mówię, to jest coś strasznego tam. Bo ja się... To jest chyba jakaś stodoła, nie? Tak, to jest stodoła po prostu. Z tyłu są takie okna, ale typowo tak, Stodołowe. takie zbudowane, no. Kurczę, znowu. Wiesz co?
Podejdę jeszcze od tej strony, tutaj, do tego domku. Tak, owszem. Tutaj i tak nie da się wyjść. Nie ma podłogi. Aha. Tylko jest to przyciągnie. On tak jakby troszkę się palił chyba. Chociaż nie, zawalił się po prostu. Po prostu się zawalił. Jeszcze z tej perspektywy wam pokażę, jak to wygląda. O, i tam choinka na strychu nawet jest. I pójdziemy tu. Tu można zaobserwować, jak ten dom jest budowany. Że najpierw są belki drewna, potem na to jest dawana jedna warstwa, pełno tych mrówek. Jak patrzą, zerkają na mnie i chcą się dostać. Ha. No i na to jest kolejna warstwa ocieplenia dana. Tak patrzę, bo tu, wiesz, tu są drzewka w ogóle owocowe. To się wszystko rozrosło. To akurat jest róża chyba. Ale jest dużo. Ale zobacz. To są ci mieszkańcy, którzy zdominowali teraz. Zdominowali. Wszędzie jest zryte. Ale wiesz co, ci powiem, i dobrze, mają święty spokój, wiesz. No, ziemia jest mokra. No tak, Aczkolwiek to nie są jakieś żyzne ziemie. no nie, one są dosyć kamieniste i takie bardziej wapienne. Zobaczcie, tam mamy kolejny dom opuszczonej wioski. Tam byłam, aczkolwiek nie chodziłam do środka, bo jednak czekam na ciebie. Rozumiem. Ale on będzie taki bardziej realny do wejścia. Cicho chyba. Jakby burza. Samochód jakiś, wiesz? Kurde, to mi to bardzo przypomniało. No może. Nie wiem, czy tędy w ogóle ma sens iść tędy. Prosto, no to chyba tak zrobimy. Ja sobie Tędy baterię... do ciebie też przeszłam, ale tu jest wszystko mokre, podmokłe. No to tak nie będziemy robić. Faktycznie masz rację. Skorzystam, że tak powiem, z twojego doświadczenia. Wiesz, że już tutaj poszłam, nie? No tak. Słuchajcie, idziemy do kolejnego domu tej opuszczonej wioski. To jest ostatni już na tej linii. Tam dalej już potem nie ma. Patrzcie, mam rękawiczkę. Jedno. Jest 50% sukcesu. I tu znowu jest spiżarka. No tak, dlatego mówię, Czy że one mi znowu? się kojarzą, jakby to był kurwa. Aha. I znowu tutaj jest, a tutaj nawet jest tak, że ona jest taka działająca, powiem ci, wiesz? Ale że co, jest niebieska? No, znaczy nie, że no tak działająca, że można by było tam wejść po prostu, wiesz? Ale nie będę może tam wchodził. Bo tu nas coś innego interesuje. Tu mamy studnię. Tu jest w ogóle jakiś potoczek, jakby samochód tu wjeżdżał. Kiedyś albo i niedawno. I tu mamy wejście do tego domu. Kolejne chaty. Rozwalone troszkę. O, jakiś obraz Matki Boskiej. Spróbuję tu wejść. Wow. Palę lampę, bo tu widzę, że jest konkret. O. I wejdziemy. Jakaś łazienka? No tak. Musiała być ubikacja. A tu piękny obraz Matki Boskiej ukoronowanej z małym Jezusem. Zobaczcie tu. Ta rama robi robotę. Fotel. Tak, jestem, tu jestem. O, zobaczcie.
To jest z tego szkła, które często spotykamy, takie grube szkło. Może z tej huty szkła to było właśnie. Te ryby są zrobione podobną technologią, prawda? Tak, właśnie nie wiedziałem jak to nazwać, ale zobaczcie tutaj jakieś ładne marynarki, ale widzę, że tutaj mocno już zniszczona marynarka z dawien dawna, a tu wisi, powiedzmy, obraz Matki Boskiej, no chyba ostrobramskiej albo częstochowskiej. Więc wymienimy się. Nie wiem, na ile można spać. Zrozumie. Aha, tak to jest. Wygląda na stabilne. No, spróbuję wejść mimo wszystko. Tutaj można zajrzeć do tego pomieszczenia, ale to jest mały pokoik, malutki pokoik. Tam jest wejście też do jakiegoś pomieszczenia, tam w ogóle jest jakiś Jezus na tym. Tu może kuchnia była, czy coś takiego. Tak to przynajmniej wygląda. No ale nie będziemy tam wchodzić, bo tu chyba się nie da. Nie, da się wejść. O! Czekajcie. O! Tu jest liczydło, zobaczcie. Takie małe, stare liczydło, już troszkę zniszczone. Ale takie liczydło. Kiedyś alternatywa do kalkulatorków, no i komórek dzisiejszych, na których można zrobić wszystko. Albo i za dużo. Szczerze nie pamiętam jak to się liczyło. Jak się mnożyło na przykład na liczydle. No nie pamiętam. Możemy tu we dwójkę wejść? Nie, na razie nie. Myślę, że nie. Liczydło mnie zafascynowało. Wiesz, No. ja też miałam liczydło jako dziecko. Tak? Wiem, że te kolory to albo dziesiątkami to szło, albo pojedyncze, wiesz? Dziesiątkami albo... Dziesiątkami, dlatego one mają różne kolory. Kurczę, właśnie nic mi to nie mówi. Szczerze. 10, 20, 30, nie. No wiem. Tam jest dużo rzeczy, ale tu jest faktycznie ryzykowne, żeby wchodzić, bo dosyć się to zawala. To ewidentnie widać. I tam też się zawaliło. Tu na pewno była kuchnia. Te fotele, takie lata 90. jakby. Nie wiem co to jest, szczerze. A, to jest jakaś kość od jakiejś małej chyba jakiegoś, nie wiem, zwierzątka po prostu przyniesione, jakaś raciczka, jakiś kij. No tak dziwnie, bo to wszystko jest takie by się jeszcze rozwiązała ta. Nie, tutaj się nie da wejść do tego pomieszczenia. Może osobne mieszkania były, bo mamy tu wizjer. Czasami jest rodzina, ale ktoś chce mieszka osobno. Aha. Wiesz. No może tak być. Potrząskuj to, bo muszę się zawiązać. Ja będę kręcić, jak wiążesz swoje brudne buty. Ja też mam swoje takie brudne. No nic. W błocie i w trudzie, ale z uśmiechniętą miną. Ale jako satysfakcja, no bo zobacz, to jest, kurczę, jak to jest pięknie położone, tylko że mokro, nie? Bardzo mokro. Ale ten Może to był las jest powód. taki gęsty. No, las jest mega gęsty i droga, która jest tak naprawdę bardzo Teraz ja. nużąca, dobra? Ale bardzo powolutku stawię kroki już. No. Tak? Coś niesamowitego. Tak? Weź idź sobie tutaj, to jest chyba ta stajnia. Ale otwórz i powąchaj. Okej. Ty się po prostu zdziwisz. Ja nie wiem jak długo one są opuszczone, ale po prostu powąchaj tą stajnię. Dobra. Z tamtej strony jest wejście. Tu mamy ten dom. A tu jest wejście. A nie, to z tej strony jest. Czy muszę przejść tutaj naokoło? Jezu, patrzcie, to jest ten mrówek. Ogromne mrówy. Przejdziemy sobie tutaj.
stajnia, albo może tak. No jest. Zobaczcie tutaj. Ha. Tam mamy starą jakąś skrzynkę. Tutaj też coś jest jakieś. Ale kartony jakieś chyba. Ale tu musiały być zwierzęta ewidentnie. Bo tak to się przedstawia. Zamkniemy. Przejdziemy tam. Zerknąć. O. I tutaj taki mały garaż był. Ale też pomalowany, bo widzę wałek na ścianie. I tu była taka, nie wiem, może zwierzęta też tu były. To jest jeszcze Eternit. Tutaj taka dróżka. No tu jest zamknięte. Piwnica. Strych, ale zawalone. Ola już tam wyszła na zewnątrz. Zostawione, tam jest mokro, podmokły ten teren, dlatego. No tam jest mokro. No, takie Tam fajne mokro i tu domki. mokro. Mówię, że tam mokro i tu mokro. A dlatego ludzie opuścili te domy? Ludzie to poumierali. Szkoda, bo macie takie ładne okolice, pięknie tu, te lasy. Okolica to niby ładna, no pewnie, że ładna. Szkoda, bo pan tu tak sam został tak naprawdę. A tutaj to co, ja jestem, tam jeszcze jest jeden. Tak. I to wszystko. I tyle. I tyle. Nic nie przeszkadzamy. Miłego Do widzenia. dnia. Do widzenia. Na początku nie wiedzieliśmy, czy zrobić to z domy osobno, czy razem, ale tu jest tyle magii w tym domu, tyle energii takiej. Bardzo zbliżona ta energia jest do tej wioski, co byliśmy rok temu praktycznie. Aha, tak. Podobna energia jest. Nie wiem tak do końca, czy Wiesz co, tak naprawdę to są te tereny. to są te tereny, Znaczy, to ale jest podobne województwo. wiesz, nie wiem po prostu. Podobne. Znaczy, żeby nie powiedzieć, że one jest takie same. Jest bardzo podobne województwo. Że, no, bo to jest bardzo podobne. Takie, Na si, ale nie powiem dalej, ale tak to jak, nie jest to jest Śląsk. tak jak Dolny Śląsk jest podobny do Dolny Śląsk do Górnego Śląska, bo jest Śląskiem. Tak. Dlatego jest podobny. Tylko inne góry, inne miasta, inni ludzie. Tak.
i inne problemy, albo te same problemy. No. No takie problemy, że musieli się wszyscy wyprowadzić. Nie wiem z jakiego względu, na co się Ale wyprowadzili. na Śląsku byli często, wysiedlani, natomiast tutaj no, teren jest podmokły, może to... No raczej nie wysiedlili się. Słuchaj, ja dzisiaj, No. kurczę, normalnie bym to pociął, ale nie będę tego ciął. Może ty jesteś po prostu zwyczajnie głodny, co? Głodny? No troszkę tak, ale nawet nie tak bardzo. W każdym razie w tej wiosce opuszczonej są jeszcze miejsca, w których mieszkają ludzie. Z tego, co Ola wyczytała, to jest ich raptem 5 osób. Tak. Kiedyś to było kilka, tam nie pamiętam dokładnie, bo dość dawno to sprawdzałam, ale około 200. 200 osób to i tak jest mało, jak na wioskę. Pewnie niektórych domów już nawet śladów po nich nie ma, wiesz. No i tak musiała być małą wioską tak naprawdę. No. No dobra, to trzymajcie się. Do zobaczenia. Do następnego. Hej.